Jeśli będziecie kiedyś potrzebowali zrobić mandża, zapraszam na moje stanowisko. Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Bardzo nie zen. Dotarliśmy do Kyoto. Dzień dobry w kolejnym vlogu z serii japońskiej. Zaczynamy drugi tydzień wyprawy. Czeka nas dużo sygnalizacji świetlnej, marnej pogody, ale i piękna Kyoto. Trasa zawiedzie nas do centrum Alp japońskich, które okażą się zdecydowanie dziksze niż myśleliśmy. Także wsiadajcie na bagażnik i jedziemy. Witam Was w nowym vlogu. Zaczynamy drugi tydzień, 8 dzień wyprawy. Jesteśmy w Fukuyamie, jak widzicie za mną jest napis, jest zamek i stąd ruszamy. Nie mamy zbyt dużo czasu na zwiedzanie, bo czas goni, 120 km dzisiaj do zrobienia. Pogoda z rana była bardzo rzeźka, jak widzicie jeszcze jestem w kurtce, ale słońce przygrzewa i już wyszło, więc myślimy, że zaraz te kurtki będzie można zdjąć i będzie już dużo przyjemniej się jechało. Weszliśmy sobie na dziedziniec zamku w Fukuyamie i jest to ładny japoński zamek, ale jest to zamek odbudowany, bo został odbudowany w latach 60. po tym jak został zniszczony podczas nalotów podczas II wojny światowej. Sam dziedziniec jest taki dość pusty. Widzicie piach, kilka drzew. Do muzeum nie będziemy wchodzić, więc nie możemy powiedzieć, czy muzeum jest ciekawe, czy nie. Ale jeśli chodzi o sam zamek, to znajdziecie w Japonii dużo ciekawsze zamki. Od jakiegoś czasu jedziemy sobie taką bardzo przyjemną ścieżką prowadzoną na wale rzeki. Jest miło, jest przyjemnie, pogoda dopisuje, bo już się zrobiło ciepło. Wiaterek delikatnie w twarz, ale nie jest jeszcze najgorzej. I cóż, jedziemy! Dawid, jak wizyta w piekarni Ci się podobała? Kurde. Zaprezentuj, co kupiliśmy. Słodkości. Nie wiem już czym, ale Taka wyglądają. słodkość. Nie wiem, taka nie mam pojęcia, słodkość. co to jest za owoc. A to nie jest ten ziemniak? Nie. Mam nadzieję. Zaraz zobaczymy. To się okazało truskawkowym co nieco. Z kremem w środku. Jak we Francji. Teraz będziemy próbowali tej drugiej tarty i się okazuje, że to jest ziemniak. Tak mi się wydaje. Ten słodki ziemniak z fioletową skórką, czyli satsumaimo, no dobra. To jeden z japońskich przysmaków. Krem super, ziemniak dobry. I używa się go w wielu formach. Pieczony, kandyzowany do deserów czy dań wytrawnych, a jak widzicie również w słodkich wypiekach. Po wizycie w piekarni ruszyliśmy dalej w trasę. Odbiliśmy od wybrzeża i małymi wioseczkami zataczaliśmy łuk nad Okayamą, by uniknąć miasta. Nie działo się zbyt wiele, a my cieszyliśmy się dobrą pogodą i napotykanymi od czasu do czasu świątyniami.
Dzień był dzisiaj długi. Znowu 140 km zrobiliśmy i dojechaliśmy do miejscowości Aioi. Dojechaliśmy do miejscowości Aioi i stwierdziliśmy, że może byśmy zjedli coś fajniejszego. I poszliśmy do restauracji typu yakiniku, a to oznacza, że sami będziemy grillowali to tutaj na tym grillu mięso, które dostaniemy. Zamówiliśmy sobie kilka rodzajów: wołowinę, wieprzowinę, pierś z kurczaka i też wołowinę wajgu. Pierwszy raz będziemy tego próbowali, więc już nie możemy się doczekać, jak to będzie wszystko smakowało. Dawid chciał jeszcze ozer zamówić, ale w ostatniej chwili go odwiodłem od tego pomysłu. Dostaliśmy już jedzonko. Zobacz, tu jest wajgu, tu jest wołowin, to jest wieprzowina, tu jest kurczak, są warzywka i jeszcze doszedł antrykot. Dawid będzie próbował wołowinki. Jest dobrze? Żałuję, że zjedliśmy kurczaka. No to próbujemy. Coś wspaniałego. Delikatna, fantastyczna w smaku. Cudo. Jesteśmy już po kolacji. Wyszło jakieś 150 zł na nas dwóch, czyli po 70 zł na głowę i powiem wam, że naprawdę było to mega dobre wszystko, co sobie zamówiliśmy. A teraz cóż, jedziemy na nocleg. Znowu mamy nocleg w parku. Mamy nadzieję, że będzie altanka. Na Google Maps była altanka i ta altanka się przyda, bo dzisiaj ma padać deszcz. A zrobiliśmy 140 km i jesteśmy coraz bliżej Kobe, do którego mamy zamiar dotrzeć jutro. Taka oto pogoda wita nas z dnia 9. Ma jeszcze padać przez kilka godzin, ale jest od 7 ma padać trochę mniej, więc będziemy się zaraz powoli pakowali. Namiot nam trochę podmógł, bo mimo że rozłożyliśmy go pod wiatą, no to tutaj się porobiły kałuże i podeszła woda. Dawidek nie chce wstawać. Zaraz go spróbuję wyciągnąć. No i tak to jest. No. Czasami pada, czasami nie pada. Prognoza mówi, że koło 9:30-10 przestanie padać, więc zabunkrowaliśmy się w Family Marcie i tutaj sobie robimy małe ładowanko, małe kawkowanko. Może poplanujemy trasy na kolejne dni. Mamy jakąś godzinę, półtorej tutaj czasu. Będziemy mieli dzisiaj dość wąskie okno pogodowe, bo jakieś 6 godzin bez deszczu, żeby dojechać do Kobe. Także 85 km 6 godzin. Nie będzie zbyt dużo zatrzymywania. I co? Taki dzień, no. Dwadzieścia kilometrów w deszczu, w butach chlupocze, ale jak widzicie dotarliśmy ku pierwszemu celowi dzisiejszego dnia, czyli zamkowi Himeji. No i ten zamek jest naprawdę wyjątkowy, bo pierwszy zamek w tym miejscu stał już w XIV wieku, ten został wybudowany w XVII,
ale co jest najbardziej wyjątkowe, to od 400 lat ten zamek nie był ani zburzony, ani nie spłonął w pożarze, co jak na Japonii jest sytuacją dość wyjątkową i to jeden z 12 takich zamków. Co może jeszcze świadczyć o ważności tego zamku, to to, że jest jednym z cudów w grze Civilization, więc kto w Civilization grał, na pewno ten zamek zna. A dzisiaj proszę, Japonia z takiej mniej przyjemnej perspektywy. Na dzisiejszą trasę do Kobe znaleźliśmy ścieżkę rowerową, która na mapie prowadziła wzdłuż torów, no i rzeczywiście prowadzi, ale wygląda o tak. Jedziemy wzdłuż Shinkansenowego wiaduktu, przecinamy skrzyżowania, nie wiem, co 200, może nawet częściej metrów. Skrzyżowań jest tu, jak widzicie, bardzo dużo, ale Japończycy wpadli na taki sprytny pomysł, żeby poustawiać przy skrzyżowaniach lustra. Normalnie byśmy po prostu nie widzieli nic, bo te uliczki w zasadzie są doprowadzone aż do skrzyżowania. W sensie zabudowania są doprowadzone aż do skrzyżowania, a tak w lustrze mamy podgląd na to, co jest za winklem. I te lustra są wszechobecne w zasadzie wszędzie, gdzie my do tej pory byliśmy, bo i na Kyushu, i na Shikoku, tam gdzie ta zabudowa jest trochę gęstsza, chociaż nawet i na takich górskich drogach też te lustra się pojawiają tam, gdzie trzeba pokazać, co jest za zakrętem. Mamy małą awarię na trasie. Dawid złapał kapcia. Drugi już na tej wyprawie. Bartek tęsknie. Zawsze Bartek był mistrzem, jeśli chodzi o łapanie kapci. Na tej wyprawie Dawid króluje. Wjeżdżamy już do Kobe. Jak widzicie, ten wjazd jest jaki jest. Przez jakiś czas jechaliśmy National Highwayem, teraz jedziemy mniejszą drogą, ale nadal jest tak sobie. Już będąc w Kobe, trafiliśmy na kolejną piękną świątynię Shinto. Została ona odbudowana po zniszczeniach wojennych w 1957 roku, ale naprawdę tutaj ta główna świątynia jest bardzo ładna. Bramy torii też są bardzo ładne. Wszystko jest niesamowicie zadbane. Naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Do Kobe pojechaliśmy w dwóch celach. Naprawić drona i zjeść stek z wołowiny Kobe. Nie udaje nam się żadna z tych rzeczy. Okazuje się, że przylutowanie kabla od nóżki jest niemożliwe. Poszukiwanie serwisu i ulewny deszcz z kolei zabierają nam tyle czasu, że stekownie są już zamknięte.
Jeszcze wypadałoby zakończyć ten 9. dzień. My już jesteśmy w pokoju hotelowym w Kyoto. Nie, jesteśmy w Kobe. Ciężki dzień, a kilometrów nie aż tak wiele, bo niecałe 90 wyszło. Sporo problemów, bo i był kapeć i okazało się, że drona się jednak nie da naprawić, więc będę myślał, co z tym fantem zrobić dalej. A tymczasem do zobaczenia jutro. Witam Was z jednych z dziesiątek świateł w Kobe z dnia 10 już wyprawy. I dziś kierujemy się ku Kyoto. Dzisiaj znowu będzie krótki dzień, bo 80 kilka kilometrów, więc jak na nasze standardy dość krótko, ale cały dzień pod wiatr chyba. Mam nadzieję, że ścieżka rowerowa będzie dzisiaj lepsza niż wczoraj, bo ma być poprowadzona niby wzdłuż rzeki. Kolejny taki dzień, żeby przejechać z punktu A do punktu B bez jakichś szczególnych atrakcji pomiędzy, więc zobaczymy, co nam z tego dnia dzisiaj wyjdzie. Dawid, myślę, że po tych 2 dniach już wiemy, jak to wygląda w Japonii. Albo jedziemy po płaskim i się przedzieramy przez światło, albo jedziemy przez góry. Chyba jednak wolę przez górę. Także choose wisely, bo są tylko two options. Albo narzekasz, że cię nogi bolą, albo narzekasz, że stoisz na światłach. I też się w sumie nogi bolą, bo musisz co chwilę ruszać. Dzisiaj będzie taki kącik zwierzeń i obserwacji chyba, bo nic tu za wiele się nie wydarzy i nie wiem, czy zauważyliście, ale tu wszyscy mają siodełka bardzo nisko. I zobaczcie, tutaj są stoją rowery, wszystkie siodełka nisko i tak jeżdżą z tymi podkolonymi nogami. Dawid, co o tym sądzisz? Że to jest jeden rower dla całej rodziny, jest dostosowany do najmłodszego użytkownika. Może. Nie wiedziałem, że Japonia jest takim biednym krajem. Niewiele się dzisiaj dzieje, więc dzisiaj pokażemy Wam nasze snackowe daily routine w Lawsonie. Zapraszam. W każdym convenience store jest toaleta. To jest najważniejsze. Dawid, jaki napój dzisiaj przewidujesz? Chciałem Pocari, ale muszę powiedzieć, że zakupy w Lawsonie są bardzo drogie, ponieważ tutaj Pocari 900 ml kosztuje prawie tyle samo co 2-litrowe Pocari w normalnym sklepie. Więc jaki weźmiesz? No ale wezmę, bo dobre jest. Pocari sweat. Pocari. 900 ml, widzisz? To mamy po jednym bidonie. Pokaż, to jest ciekawe. Zobaczcie, są zamrożone napoje. Można to sobie wziąć i się rozmrozi. No. Takiego jeszcze. Na gorący dzień coś takiego może być spoko. Wzięliśmy sobie taki sugar danish i jeszcze owocki. Jak? Ciężko mi powiedzieć, co to jest. Kupiliśmy napój typu sangria. Tak przynajmniej jest na nim napisane. Nie wiem, czy Japończycy mają pojęcie, czym jest sangria. Słodkie. Taka multivitamina z mlekiem. Nie? Dawid! Wjechaliśmy na ścieżkę! Wygląda na to, że przez kilometr nie będziemy musieli się zatrzymywać. O mój Boże, jak pięknie!
tak naprawdę jest ładnie. Zobaczcie, tak wygląda wjazd na ścieżkę rowerową i przez to się trzeba przycisnąć. Ja nie wiem, ktoś kto wpadł na pomysł tych słupków, to naprawdę musiał bardzo długo nad tym myśleć, bo chyba gorszego sposobu wymyślić nie można było. Chyba za wcześnie to powiedziałem, bo trafiły nam się jeszcze gorsze przejazdy. Teraz Piotrek zaprezentuje, jak w Japonii przejeżdża się na ścieżki. Ze złej strony jeszcze przyszedłeś. Bo tu masz barierkę na człowieka, no nie widzisz? Właśnie złamałeś kilka zasad. I dojeżdżamy powoli do Kyoto, 70 km stuknęło, więc zostaje jakaś dyszka. To już będzie przyjemne, chociaż pod wiatr. I to jest mniej przyjemne. A teraz będziemy oglądali, jak panowie Japończycy grają w jakąś grę. Jeśli ktoś z was wie, jak nazywa się ta gra, to dajcie znać w komentarzach. Ale ogólnie bardzo przyjemnie, widzicie. Tam łza chyba jest, trzeba trafić. Ale oni dobijają te piłki, czy tylko raz? Dobijają. To się liczy odbicia. Jak golf. No. No i dotarliśmy do Kyoto. Pierwszy przystanek to galeria handlowa, w której spróbuję kupić nowego drona, no bo stary wymaga trochę czułości. Jestem mega zadowolony, bo w dobrej cenie udało się kupić drona. Nie jest to może Mini 4 Pro, ale ten też będzie wystarczający. Jesteśmy już w Kyoto i to nie na swoich rowerach, a na rowerach wziętych z hotelu. Mamy takie malutkie, tani mini rowerki na mini kółkach, bez hamulca jednego, przynajmniej ja. Nadzialiśmy się już na pierwszego turystrapa, no ale to taki trap przyjemny. Jesteśmy na Nishiki Market, czyli jak jest potocznie on nazywany, kuchni Kyoto. Znajdziecie tutaj wszystko, co chcielibyście zjeść. Zobaczcie, przeróżne rzeczy. Miela łapatek, kurczak łapatek. Dobra. Po krótkiej wizycie na Nishiki Market ruszyliśmy na specjalną kolację. Dania tu podawane opierały się o wołowinę Kobe. A gwoździem programu był oczywiście stek. Smażony na naszych oczach w stopniu, jaki sami sobie zażyczyliśmy. Wyszliśmy z naszej kolacji. Kosztowało nas to 400 zł na głowę, mniej więcej. Czy było warto? Żeby spróbować. Tak. Chyba tak.
ale żeby to było jakieś wydarzenie zmieniające życie, to raczej chyba nie. Znaczy taki jako performance, pójść sobie zobaczyć, Tak. to miło. Wieczorem, mając jeszcze trochę siły i czasu, udaliśmy się do dzielnicy Gion i świątyni Yasaka. Zbudowana została ona w 656 roku, a od ponad 1000 lat rokrocznie odbywa się tu słynny festiwal Gion Matsuri. Ulice wypełniają się wtedy ogromnymi, bogato zdobionymi wozami Yamaboko, paradami, muzyką i tłumami ludzi w yukatach. Witam Was w kolejnym dniu wyprawy, który zaczynamy w buddyjskiej świątyni Kiyomizu-dera. To jest jedna z najsłynniejszych świątyni buddyjskich na świecie, no i oczywiście w Kyoto. Jak widzicie, za mną jest piękna brama. Pokażę Wam kilka ładnych obrazków, bo świątynia jest naprawdę przepiękna. Założona w 780 roku, także bardzo stara. No i przyciąga oczywiście wielkie tłumy. Jest 7 rano, a i tak już jest całkiem sporo ludzi. Jesteśmy w regionie Kyoto, a region Kyoto, może nie samo Kyoto, ale okolice, szczególnie region Uji, słynie z produkcji herbaty na matcha. I właśnie dzisiaj, już tak na koniec naszej przygody z Kyoto, wybraliśmy się właśnie na ceremonię parzenia herbaty. Także zobaczmy, jak to wygląda w środku. Zanim przejdziemy do ceremonii, musimy się do niej przygotować. Najpierw wybieramy wachlarz, a następnie kimono. Ja decyduję się na styl samurajski, a Dawid na tak zwany jacket style. Zobaczcie, jesteśmy już w przebraniu. Ja jestem samurai style, a Dawid jest jacket style. Gdy jesteśmy gotowi, witają nas 4 przemiłe panie, które będą prowadzić ceremonię i pokrótce wyjaśniają jej przebieg. Pierwszym krokiem przed ceremonią jest umycie rąk. Odbywa się ono w konkretnej kolejności, co jest małą ceremonią samą w sobie. Prawą rękę. Lejemy na prawą rękę. Przekładamy. Lejemy na prawą. Przekładamy do prawej. Znowu bierzemy. Lekko wytykamy ust i zlewamy na rękę. I możemy odłożyć. Po tym kroku pani prowadząca odpala PowerPointa i daje nam krótki wykład, jakie znaczenie ma matcha w kulturze japońskiej. Wyjaśnia także, jakich narzędzi się używa i jakie jest ich znaczenie. Dostajemy małą słodkość i zaczyna się główna część ceremonii. W powietrzu unosi się zapach matchy. Intensywny, lekko gorzki, ale niezwykle kojący. Każda czynność musi być wykonana zgodnie z tradycyjnymi zasadami. Nalanie wody, przesianie proszku, podanie czarki drugiej osobie to proste czynności, które w tym miejscu są zdecydowanie czymś więcej. Wiekową tradycją i szacunkiem dla przodków.
Ceremonia na chwilę przynosi nas do innego świata, bardzo odległego od muzyczki z Family Marta i nowoczesnej Japonii. Po głównej części mamy jeszcze czas na dodatkowe aktywności. Robimy sobie zdjęcia z kataną, a ja dostaję jeszcze lekcję parzenia matcha. Tak się kończy nasza przygoda z Machu i Kyoto, która zrobiła na nas zdecydowanie największe wrażenie z odwiedzonych dotychczas japońskich miast. Bye bye. Powoli kończymy naszą przygodę z Kyoto. Było bardzo przyjemnie. Powiem wam, że z tych dużych japońskich miast to Kyoto póki co mi się najbardziej podobało. A teraz wyjeżdżałem przez jakieś takie fabryczne tereny. Zobaczyliśmy pierwszy raz od kilku dni pola ryżowe, no i muszę przyznać, że nadal zachwycają. Wow! Dotarliśmy do dzisiejszego miejsca docelowego, no i z 20 metrów przed miejscem docelowym Dawid wpadł w taką dziurę, że koło się delikatnie wygięło. Naprawiamy je, zobaczymy, wsadzimy nową dętkę, bo dętka też puściła. Zobaczymy, czy to zadziała. Jak nie, to widziałem tutaj chłopaków, którzy coś grzebią przy motocyklach, więc jeśli to nie pomoże, to po prostu pójdziemy do nich. Może nam pomogą to koło trochę wyprostować. Śpimy dzisiaj znowu, można powiedzieć, na dziko w parku. Mamy taką wiatkę. Tutaj sobie rozłożymy namiot pod dachem. Jutro pogoda ma się popsuć i to tak konkretnie. Słońce wschodzi o 5 i o 5 byśmy od razu ruszyli, żeby przed 10 zrobić jak najwięcej kilometrów, bo o 10 ma zacząć padać i już ma padać cały dzień. Taki jest plan, a jak wyjdzie, no to zobaczymy. Witam was, moi drodzy, z dnia 12 wyprawy. Zaczynamy go nad jeziorem Biwa, gdzie skończyliśmy wczoraj. Jest 5:16. A celem na dziś jest miejscowość Gujo. Pogoda niestety przez kolejne 2-3 dni nie będzie najlepsza, ale będziemy szukali okienek pogodowych, żeby jechać do przodu. Nocna naprawa przynosi skutek i co prawda koło nadal jest wgniecione, ale dętka trzyma powietrze, a opona nie wychodzi z rantu. Dawid szczęśliwie może kontynuować jazdę. Wjeżdżamy w tunel i zobaczcie, 3 km tunelu. Halo? Halo Dawid? Słyszysz mnie? Ostatecznie nie docieramy tego dnia do Gujo, a do znajdującego się 30 km wcześniej Seki. Dzień mija nam dość szybko. Pierwszą część dnia jedziemy pod górę, by po zdobyciu szczytu zjechać do kolejnej doliny. Coraz więcej tuneli zwiastuje, czego powinniśmy się spodziewać w kolejnych dniach w Alpach japońskich. Kupiliśmy sobie truskawki. Truskawki Nagaragawa. Bardzo dobre.
Koniec dnia wam jeszcze nie pokazałem, no może nie będę pokazywał, a pokażę, zobaczcie, tak wygląda nasz pokój w hotelu. Ale to wszystko czyste, świeżo wyprane. Tak, robiliśmy pranie i nie do końca wszystko jest suche, więc jeszcze tak dosuszamy trochę w takim zorganizowanym nieładzie. Dzisiaj skończyliśmy dzień bardzo wcześnie, bo o 13 robiliśmy różne rzeczy, wypraliśmy to, co było brudne, drzemkę też sobie zrobiliśmy, bo wstaliśmy dzisiaj bardzo wcześnie, a wpadło 108 km. Za oknem leje deszcz, nie wiem, czy to będzie widać, chyba nie będzie widać. No w każdym razie leje deszcz, jest mokro i będzie lało przez całą noc. To by było chyba na tyle na dziś. Trzymajcie się, no i do zobaczenia jutro. Witam Was w 13 dniu naszych japońskich zmagań. Ma być ładnie, ma być urokliwie. Mam nadzieję, że pogoda na to pozwoli, bo na razie jest średnio. Bikepacking jest fajny, jest przyjemny, spędza się czas na zewnątrz. Dawid wjechał w gwoździe. Ona jak dojedzie do Polski, to trzeba ją oprawić w ramkę, powiesić na ścianę. Kilka kilometrów za nami. Jak widzicie, moja kurtka okazuje się mniej przeciwdeszczowa niż zakładałem, ale jest ciepło, więc to o tyle nie przeszkadza aż tak. Nasze dzisiejsze plany uległy trochę zmianom, więc mamy trochę czasu, żeby porozmawiać o tematach nie tylko związanych z rowerami, ale także i z kulturą Japonii. I bardzo ważnym elementem w kulturze japońskiej są oczywiście ogrody. Jak pamiętacie, widzieliśmy ogrody samurajów na początku wyprawy, to był chyba drugi czy trzeci dzień i tam ważnym elementem wystroju ogrodu były kamienie i to przez wieki w Japonii się nie zmieniło. Nadal kamienie są podstawą określania tego, jak ważną osobistością jesteś. Oczywiście kamienie w ogrodzie. Jeśli chcesz pokazać, albo jeśli chcesz, żeby mówili o tobie nie tylko w wiosce, ale w całej prefekturze, to musisz mieć po pierwsze wysokie ogrodzenie, a po drugie kamień, który zza tego ogrodzenia wystaje, więc często te proporcje są dobierane tak, że stawia się jak największy kamień właściciel posiadłości może i dopasowuje do tego ogrodzenie, żeby ten kamień delikatnie zza tego ogrodzenia wystawał, żeby wszyscy naokoło widzieli, jak duży kamień w tym ogrodzie stoi. I tutaj za mną jest piękny przykład. Proszę, jest ogrodzenie bardzo wysokie, jest żywopłot i dwa nawet kamienie wystają z ogrodzenia, a to znaczy nie mniej, że owy właściciel jest naprawdę może nie wiem czy szanowanym, ale na pewno bogatym, zamożnym Japończykiem. Wjeżdżamy do stacji narciarskiej, gdzie mamy dzisiejszy nocleg.
Zobaczcie, jak całkiem inaczej wyglądają te górskie tereny. Zabudowa, gęstość zabudowań w porównaniu do tego, co jest na nizinach. No i jeszcze mamy ostatki Sakury. I tak to wygląda, jak się przyjeżdża do stacji narciarskiej w lecie. Dotarliśmy do naszego dzisiejszego noclegu. Śpimy w takim guest house'ie i może zaraz wam pokażę, jak to wygląda, bo wygląda to dość ciekawie. Tutaj zobaczcie, się wchodzi i mamy napis, żeby zdjąć buty. Buty odkładamy tutaj. O, proszę, tutaj odkładam buty i nakładam klapki. I w tych klapkach już się poruszamy dalej. Dawid, podoba ci się taki styl? Trochę jak w Polsce, tylko w Polsce nie ma obowiązku nakładania klapków. Tutaj zobaczcie, jest taka część wspólna. Można sobie usiąść, zrelaksować się, nawet jest sofa, co nie jest oczywiste w wyposażeniu japońskiego salonu. Telewizor w sumie też nie jest oczywisty. Samurajowie nie mieli chyba telewizorów. Który jest dzisiaj dzień wyprawy? Dzień 14 wyprawy przez Japonię. Ruszamy z Hirugano i kierujemy się prosto do Shirakawy. Przed nami kilka naprawdę ciężkich dni, bo na następne 3-4 dni mamy zaplanowane prawie 8000 przewyższeń. Sporo, ale no tak trasa biegnie i trzeba to przejechać. Nie ma zbytniej alternatywy. Jakoś z tych gór trzeba będzie wyjechać. Zobaczcie, na co trafiliśmy jadąc do Shirakawy. Dwie niesamowicie potężne wiśnie. I jak doczytałem, w Japonii znajdują się drzewa wiśniowe, które mają po 1000 lat. Te drzewa, które tutaj za mną widzicie, zostały przesadzone. 40-tonowe drzewa zostały przesadzone ze względu na budowę tamy. Jak widać, przyjęły się, bo kwiaty na tych drzewach są. Nie wiemy, czy owocują, ale no naprawdę robi to wrażenie. Wyglądają na mega stare. Tu jest informacja. Ponad 500-letnie drzewa. Ale to pięknie wygląda, jak kwitną, nie? I dojechaliśmy do Shirakawy. Zobaczcie, jakie domki. Tutaj świątynka.
Dotarliśmy już do Shirakawy, spacerujemy sobie wioską i muszę przyznać, że naprawdę jest zachwycające i warto było tutaj jechać. Wioska jest od 95 roku wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bardzo ciekawie skonstruowane są tutaj dachy. Technika ta się nazywa Gassho-zukuri. Jest to taki bardzo strzelisty, pokryty strzechą dach, wyróżniający się na tle innych japońskich konstrukcji. Tutaj też w Shirakawie te domy są znacząco większe niż w pozostałych częściach Japonii, a to ze względu na to, że hodowano tutaj jedwabniki i ta przestrzeń była po prostu do tego konieczna. Shirakawa była odcięta od świata w zasadzie do lat 50. XX wieku, więc no tak naprawdę otworzyła się na świat bardzo niedawno i efekty tego widzimy tutaj. Kultura, tradycja zostały zachowane, a teraz możemy to podziwiać w prawie niezmienionej formie. Weszliśmy do jednego z domów, który się nazywa Wada House i struktura dachu, którą tutaj widzicie, naprawdę jak na moje oko jest zachwycająca. Jesteśmy teraz na pierwszym piętrze budynku i tutaj można w całej okazałości zobaczyć, jak ten budynek jest duży w środku. Otwarta przestrzeń, a dom, w którym jesteśmy, no nie może dziwić, należał do sołtysa, więc ważnej persony w obrębie wsi. Trzeba przyznać, że sołtys miał dość przyjemny widok z okna. Tutaj na początku naszego podjazdu możecie już zobaczyć, że te domy kryte strzechą nie są tak zupełnie tylko na pokaz, bo tu już nawet poza wioską ludzie w takich domach mieszkają. Naszym ostatnim punktem w Shirakawie przed podjazdem dnia jest Observation Deck. I zobaczcie. Ładnie nas Kamut wykierował. Road closure. Jedyna droga, która była tak naprawdę w takim sensownym dystansie, jest zamknięta i musimy szukać alternatywy. Musimy się jakoś dostać do Takayamy. Są jakieś busy, będziemy próbowali może busem się tam dostać, bo jest tu autostrada, która jedzie prosto do tej Takayamy. No i zobaczymy. Jedziemy teraz chyba na bus terminal. Jesteśmy na bus stopie z panem Japończykiem bardzo miłym. Przymierzaliśmy, czy rowery się będą mieściły w bagażniku autobusu i się mieszczą. Dostaliśmy jego approval, kupiliśmy bilety do Takayamy, no i za jakąś godzinę mamy autobus do Takayamy.
Niestety, tak to wyszło, że droga jest zamknięta i musimy ten kawałeczek przejechać autobusem. Pod autobusem jeszcze trwa wielka dyskusja wszystkich kierowców odnośnie naszych rowerów. Pan biletowy się zgodził, a teraz świeci oczami. Jechaliśmy busem do Takayamy, zjedliśmy tutaj szybki ramen, zrobiliśmy zakupy i ruszamy w góry, bo drugi etap będzie taki, że dzisiaj będziemy nocowali gdzieś w górach. Nie wiemy, zobaczymy, gdzie nam się uda dojechać. A jutro sklepu z samego rana też nie będziemy mieli. Więc mamy jedzenie, mamy picie i zobaczymy, gdzie nam się dzisiaj uda dojechać. Jest 3:30, więc tego czasu też aż tak dużo znowu nie zostało. Trudno. Zobaczcie, małpa. No, chyba dzisiaj w nocy musimy uważać na małpy. Zaczynamy finałowy podjazd dnia. Chyba go dzisiaj nie skończymy, bo ma 14 km. Znaleźliśmy wioskę na 10 km, która może nam odpowiadać. Jest tam publiczna toaleta. Mamy nadzieję, że będzie wiatka, ale jeśli nie, no to rozbijemy po prostu namiot obok gdzieś w parku. Po jakimś czasie okazuje się, że małpy mogą być naszym najmniejszym zmartwieniem tej nocy. Jadąc pod górę, ze zdumieniem zauważamy niedźwiedzia siedzącego na czubku drzewa, znajdującego się dosłownie kilka metrów od nas. Cała sytuacja tak nas zmraża, że nawet nie odważamy się wyciągnąć kamery czy telefonu. Szukanie odpowiedniego noclegu staje się w tym momencie dość wysokim priorytetem. Dojechaliśmy i znaleźliśmy miejsce do spania dosłownie, nie wiem, z pół godziny przed zapadnięciem zmroku. Jakiś kemping, zadzwoniliśmy na kemping, który znaleźliśmy na Google Maps i pani nam powiedziała, że możemy przyjechać. Jak przyjechaliśmy na kemping, tutaj okazało się, że nikogo nie ma, ale domki na tym kempingu, takie bez żadnego wyposażenia, po prostu basicowe domki są otwarte, więc po prostu będziemy spali w tym domku i zobaczymy z rana, czy ktoś przyjedzie i będziemy musieli zapłacić, czy nie. W każdym razie kemping nie wygląda najlepiej, bardziej no taki opuszczony, ale świeci się tu światło, więc może po prostu jest trochę zapuszczony. W każdym razie zaczęliśmy nasz główny podjazd i jutro go z rana będziemy po prostu kontynuowali. Teraz zaczyna padać deszcz, ja już widzę, więc naprawdę wyrobiliśmy się w mega odpowiednim momencie z tym noclegiem. Ale zanim przejdziemy do pożegnania, YouTube uruchomił ostatnio nową funkcję. Podbij. Pomaga ona szczególnie małym kanałom jak mój przebić się w gąszczu treści. Jeżeli filmy z serii japońskiej Wam się podobają, bardzo zachęcam do kliknięcia podbij. Mamy koniec dnia, ale mamy też koniec tygodnia, a to oznacza koniec vloga. Oczywiście ja jutro ruszam, wy zobaczycie te kolejne zmagania już w kolejnym epizodzie serii japońskiej. No i pamiętajcie, subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie filmy, no bo to dzięki wam te filmy powstają. Trzymajcie się, do zobaczenia, hej!